Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Kreml chce pożyczyć pieniądze od Chin, natomiast dotychczas fiasko goni fiasko. Zapowiadane przez nas problemy z benzyną materializują się. Mamy zakaz eksportu. Upadek systemu płatniczego Kiwi pozbawił Rosjan 4 miliardy rubli. Szwecja w NATO. Węgry zatwierdziły wniosek. Rosjanie ustanowili rekord w piciu alkoholu. Zapraszamy. Dzień dobry, Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Od razu ogłoszenie: 29 osób brakuje do 31 tysięcy subskrybentów. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a chciałby dołączyć już do tej dosyć dużej rodziny Kremlinki, to oczywiście zapraszamy, to nic nie kosztuje, można nacisnąć ten przycisk. Dzięki temu te filmy, które będziemy kręcić w przyszłości, będą pojawiały Wam się na ekranach telefonów, laptopów, telewizorów, a być może jakiś i lodówek, jeżeli jest ekran na lodówce. Drugi temat, drugie ogłoszenie. Dzisiaj o 17:00 obowiązkowo stawiamy się wszyscy. Tomasz będzie nas uczył. Druga część od dinozaura do Putina. Do późnego Putina, śpiącego Putina. Putina, który nie boi się dinozaurów. Próbował dojeżdżać niejednego dinozaura w młodości. Mieliśmy być poważni, bo już 31 lat nam idzie. Tak, we dwóch, zapraszamy. Zapraszamy, jest niezwykle ciekawy kolejny odcinek. Myślę, że Wam się wszystkim spodoba. A teraz przechodzimy do najnowszych informacji, a dużo się dzieje. Zakaz eksportu, Szwecja w NATO. Widzę, że jesteście tu podekscytowani tymi wydarzeniami. Tak, powiedz, czy komuś się udało kubki wygrać ostatnio, Tak, jeżeli chodzi o tak, nasze tak. konkursy. Zanim przejdziemy tutaj do paska, właśnie trzeba pasek wyświetlić, bez paska dzień to dzień stracony. Ja tu podpowiem, że ten oto pan, ten pan od dinozaura, co tu napisał, to tak, wygrał. Wygrał. Tak, między innymi. Tak, rozumiem, że pan Kleks wygrał, tak? Pan między Kleks innymi. Wygrał. Tak. Nasz czeski Tomasz też wygrał. Tomasz wygrał, tak. Jeszcze chyba 2 osoby wygrały. Tak. Dzisiaj rozdajemy kubki, czy nie? Możemy, nie? Chcecie? Nie. No to piszcie, czy chcecie, i po pierwszej wiadomości będzie, jeżeli napiszecie dużo razy, że chcecie i dużo lajków będzie, to zaczniemy rozdawać. A przejdziemy sobie, słuchajcie, do paska. Dzisiaj dobre informacje, to znaczy, jeżeli chodzi o giełdę moskiewską, to mamy wzrosty, jeżeli chodzi o waluty, to mamy co prawda małe spadki, ale spadki. Euro jest poniżej 100, dolar jest w tym momencie też tak 0,5% traci. Gaz troszeczkę zdrożał, no mało, ale 24, no a nie 23. No ogólnie tak pozytywny dzień dla Rosjan, no gdyby nie te dłuższe informacje i to, co się dzieje. I do tego sobie przejdziemy najpierw do krótkich informacji. No mamy tego typu rzeczy, że LG, Bosch, Sony zaczęły już zamykać sklepy w całej Rosji. Wsparcie techniczne tych firm wyjaśnia, że niektóre sklepy będą działać maksymalnie do lata, dopóki nie wyprzedadzą resztek towarów. No i to są kolejne firmy, które zamykają te sklepy firmowe. No tutaj oczywiście jakiś tam import równoległy pewnie będzie się odbywał bez zgody producentów, natomiast no widzimy, że ten proces postępuje, jeżeli chodzi o wycofywanie się tych globalnych marek. Oczywiście rosyjscy fani powiedzą, że to bardzo dobrze, bo dzięki temu można będzie rosyjskie produkty kupować, rosyjscy konsumenci będą mniej zadowoleni i pewnie będą sięgać nadal w drugim obiegu po te produkty. Myślisz, że pralka z drugiego obiegu, taka 2-3-letnia, może być droższa za chwilę niż taka nowa? Myślę, że tak, myślę, że tak. No, zobaczymy też tą, no bo z jednej strony będziemy mieli rosyjskie produkty, ale z drugiej strony chińskie, no bo Chiny jak gdyby przecież są sojusznikiem, no trudno zamknąć, chociaż są problemy z tymi bankami, rozliczeniami, co jak gdyby utrudnia import do Rosji. Okej, to rzuć pierwsze słowo w takim razie. Ja dzisiaj pierwszy? No, rzuć. Wacuś. No dobrze. No, teraz masz zagadkę.
Nie, ja już wymyśliłem. Około 2000... Nie może być to samo słowo, co wczoraj. Od razu mówię. Dobrze, nie będzie Wacusia. Albo ten. Słuchajcie. Albo co było wcześniej. Słuchajcie, bądź poważny, proszę. Około 2200 ciężarówek utknęło na granicy polsko-ukraińskiej, poinformował rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej, cytowany przez agencję Ukrinform. Mamy natomiast informację z Polski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział, że kraje NATO dyskutują o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych technologii rakietowych. Znaczy już niektóre kraje powiedziały, że nie przekażą, ale to później. Natomiast Holandia przeznaczy 100 milionów euro na czeską inicjatywę szybkiego dostarczenia setek tysięcy pocisków artyleryjskich na Ukrainę, powiedział premier Mark Rutte. Powiedz mi, Paweł, czy wiadomo, gdzie ci Czesi znaleźli te pociski, czy to na razie jest tajemnica? Wiadomo, okay. Ale nie mówimy. Okay. Wiesz co, jest wymienianych kilka krajów i powiedzmy z tych kilku krajów zapewne zostaną pozyskane. Chyba ten, który możemy powiedzieć, no to Korea Południowa. Korea Południowa zupełnie zaczęła się inaczej zachowywać, kiedy Korea Północna przystąpiła do sojuszu z Rosją, tak? To mówiliśmy o tym i tutaj oni się poczuli zagrożeni w jakiś sposób. No i stwierdzili, że w sumie to nie była ich wojna tak za bardzo, a teraz już trochę tak jest, bo Koreańczycy z północy pomagają. Tu mamy drugiego kubkowego zwycięzcę, Tomasz też wygrał, więc tak, gratulacje. Mamy też, słuchaj, dyskusję w Paryżu, możliwość zakupu amunicji dla Kijowa spoza Unii Europejskiej była głównym z tematów konferencji, która odbyła się i odbywa się jeszcze chyba w Paryżu z inicjatywy francuskiego przywódcy Emmanuela Macron. Prezydent Francji po szczycie w Paryżu nie może wykluczyć wysłania zachodnich wojsk na Ukrainie w przyszłości. Taką wypowiedź mamy. Teraz India, tak? Tak. Indie mają kilkaset tysięcy pocisków artyleryjskich, a Niemcy potajemnie rozmawiają z nimi o ich zakupie na potrzeby Ukrainy za pośrednictwem pośredników. No to nie tak potajemnie chyba, skoro my to już wiemy i wie to też Spiegel. No tak, wiesz, oni tak, jak to Niemcy, tak, najpierw gazety, a potem dostawy, tak, Okay. Wiesz, kolejność musi być zachowana. Dziękujemy Ci, Chris, za ten kolejność musi być zachowana. Bardzo sympatyczny. Natomiast no, tu widzimy wzmożenie właśnie tych francuskich deklaracji i one są coraz bardziej poważne. Mamy informację, że Ukraina rozmawia z Francją na temat przekazania myśliwców Mirage 2000, tak zapowiedział prezydent Ukrainy Władimir Zełański. I mamy też Niemcy. Tak, Olaf Scholz oświadczył, że sprzeciwia się dostawom na Ukrainę rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Taurus, gdyż jego zdaniem mogłoby to wciągnąć Niemcy w konflikt zbrojny. Bzdura, panie Scholz, bzdura. No, Francji nie wciągnęło, Wielkiej Brytanii nie wciągnęło, Niemiec też by raczej nie wciągnęło. Często są komentarze, że my krytykujemy Niemcy, ale słuchajcie, no my czytamy wiadomości, to nie jest nasza wypowiedź, tak? To jest wypowiedź pana Olafa. Mogli nie obiecywać i by było z głowy, nie? Nie chcą i koniec. Którzy robią taką. Dużo szumu wokół własnej pomocy, pomagają, my często mówiliśmy o pomocy, natomiast lubią się chwalić i lubią też chwalić się często, że właśnie czegoś nie dostarczą, co jak gdyby źle działa, tak? Po co w ogóle o tym mówić, nie? I dyskutować. Natomiast mamy wypowiedź też z Czech. Czechy nie wyślą wojska na Ukrainie, tak powiedział Peter Fiala, premier. Wcześniej podobną deklarację wygłosił Robert Fico ze Słowacji. Tylko Robert Fico powiedział, że część krajów chce wysłać na Ukrainę, a oni nie, więc to też tam takie kolejny robi zamieszanie, nie? Po Orbanie. Tak. Ukraina i Norwegia rozpoczęły negocjacje w sprawie porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa. Tak podaje strona internetowa prezydenta Ukrainy. Wcześniej Kijów podpisał już podobne dokumenty z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Kanadą, a z Polską jeszcze nie.
Tak, natomiast tutaj też nie wiem, jak Niemcy sobie wyobrażają takie gwarancje i pomoc. Ona ma się chyba odbywać, że to tak, tego nie, bo wciągnięci do wojny będą. No, to nie jest moim zdaniem sojusz, tak? To jest jakieś takie. No można powiedzieć, że pragmatyzm, no ale ja w jakimś takim złym stylu, przynajmniej ja mam takie odczucie. Ukraina podpisała pierwszy bezpośredni kontrakt za to na zakup broni ze szwedzką firmą, której nazwy nie ujawniono. Podejrzewamy jaka, ale też nie będziemy mówić. Okej, no i tu byśmy na tych informacjach skończyli, krótkich. Przechodzimy do dłuższych. Kreml chce pożyczyć pieniądze od Chin, natomiast dotychczas fiasko goni fiasko. Władze rosyjskie rozważają możliwość pozyskania pożyczki w juanach z Chin, powiedział minister finansów Anton Siłanow. Według niego odpowiednie uprawnienia zostały przypisane Ministerstwu Finansów w ustawie budżetowej. Tu mam cytat: mamy prawo przyciągnąć pożyczki w juanach. Negocjacje z chińskimi partnerami trwają już od dłuższego czasu, powiedział, zauważając, że nie ma jeszcze końcowego rozwiązania. Minister poinformował, że ostatnia runda odbyła się pod koniec ubiegłego roku, nie precyzując, czy poczyniono jakiekolwiek postępy. Projekt obligacji rządowych w juanie jest przedmiotem dyskusji w Rosji od gwałtownego pogorszenia się stosunków z Zachodem, czyli od 2014 roku. Emisja o wartości około 6 miliardów juanów, czyli około 1 miliarda dolarów, według starych stawek, była początkowo planowana na 2016 rok, następnie na 2017, później w 2019 roku wiceminister finansów ówczesny przyznał, że nie było postępu w negocjacjach. No i po rozpoczęciu wojny wrócono do tego pomysłu, mając nadzieję na przyciągnięcie pieniędzy od chińskich inwestorów i zastąpienie nimi zachodniego kapitału. Natomiast to było kolejne fiasko. We wrześniu 2022 roku zastępca szefa Ministerstwa Finansów poinformował, że nadal nie udało się osiągnąć porozumienia. Pekin umożliwia zagranicznym pożyczkobiorcom obligacje Panda, ale są sprzedawane na rynku krajowym w Chinach i nie można wypłacić pieniędzy poza Chinami bez specjalnego zezwolenia. No i w tym roku Ministerstwo Rosyjskie Finansów będzie musiało znaleźć 1,6 biliona rubli minimum na sfinansowanie deficytu budżetowego, no ale ten deficyt może być wyższy, gdyż te dochody mogą nie być takie, jak sobie zaplanowali, a wydatki mogą być wyższe. Rosja de facto nie jest ubezpieczona na wypadek nowego kryzysu. Jeśli ropa będzie kosztować $50, odejmie to kolejne 2 biliony rubli z rezerw, a także ponad 2 biliony rubli na deficyt i projekty inwestycyjne. Szacuje ekonomista Centro Credit Banku Jewgenij Surowow, i tu jest jego cytat: w tym scenariuszu zbliżamy się do wyczerpania rezerw na początku 2025 roku. Mówiąc najprościej, Rosja nie jest już ubezpieczona przed niższymi cenami ropy. Czyli jest to dokładnie to, o czym mówiliśmy i co Paweł nawet wielokrotnie powtarzał. Wszelkie rezerwy są praktycznie przepalone i następne deficyty. Znaczy jest gorzej, bo ten pan trochę mija się z prawdą. Te rezerwy, co mamy teraz, luty, to one się właśnie już skończyły, kończą, tam jest dno, stąd te takie, można powiedzieć, frustracyjne poszukiwanie pieniędzy i prośby do Chin. I tu taka uwaga, bo też jest niezrozumienie, jeżeli chodzi o te pożyczki. Bo oczywiście Rosjanie chcieliby najchętniej, żeby Chińczycy im pożyczyli, natomiast na to nie ma szans. Natomiast oni teraz błagają ich, żeby uruchomić obligacje denominowane w juanie. Tak. I o to mniej więcej gra chodzi, czyli nawet nie chodzi o to, żeby Chińczycy coś im pożyczyli, tylko żeby można wypuścić obligacje denominowane w juanie, rosyjskie obligacje, tak jak my na przykład Polska wypuszcza czasami w euro,
tak, jakieś kraje wypuszczają w dolarach. Tutaj chodzi o to, żeby ochronić się przed inflacją i użyć mocniejszej waluty. I jak widać, nie chcą wypuszczać w rublu, bo boją się osłabienia tego rubla, natomiast jeżeli by wypuścili w juanie, no to jest większa szansa, że znajdą się chętni na rynku też rosyjskim, którzy kupią takie obligacje, tak? I o to w tym momencie chodzi i tylko o to proszą Chiny, żeby chociaż to dla nich zrobiły. No i na razie Chiny mówią nie, bo poza Chinami, no to tak jak Indie, poza Chinami to my nie, bo nie mamy kontroli wtedy, to może osłabić naszą walutę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozmowy się toczą tutaj, być może jeżeli Rosjanie coś oddadzą, nieoficjalnie, to może dojdzie do jakiegoś porozumienia. Chociaż no ja bym nie liczył aż tak bardzo, no bo to będzie zaostrzenie wtedy konfliktu z Zachodem, no i trzeba liczyć się z jakimiś sankcjami ze strony Zachodu. Nie wiem, czy to jest Wczoraj dobry zrobiliśmy materiał o chwilówkach Mhm. wśród Rosjan. Tam, jeżeli ktoś nie obejrzał tego, to polecamy, bo tam są nowe jakieś abstrakcyjne rekordy. Tu Kamil napisał, że car idzie po chwilówkę. No troszeczkę to tak wygląda. Tak, To tak. troszeczkę tak wygląda, Tak. bo jak się będzie, wiesz, rubel osłabiał, no to spłata tych obligacji w juanach to też będzie tam No, kosztować na będzie. dobry procent będzie, nie? Więc celna uwaga, Kamilu. No chodzi o to, że w juanach taniej tą pożyczkę można osiągnąć niż w rublach, bo tam trzeba by płacić duże oprocentowanie w rublach i oni chcą tego uniknąć, a to w tym roku jest bezwzględne, konieczne. Pieniądze, płynna ta część, mówiłem już wcześniej, skończyła się, teraz się wyprzedaje złoto. Głównie na złoto jest mniej, tak, że tak powiem, płynne niż nawet obligacje. Szczególnie, że tu trzeba by znaleźć właśnie jakiś najlepiej rząd, bo tak wywozić po tonie to tak trochę słabo. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do następnej informacji. Ona jest oczywiście... Czekaj, tu mamy... jeszcze nie skończyłeś. No. Tu mamy pytanie, kiedy przewidywalny upadek państwa sowieckiego i koniec wojny? Nie podamy wam daty, bo jeszcze jest sporo rzeczy, które mogą zrobić, jeszcze mogą zabrać. Państwo sowieckie już upadło, tak? Teraz mamy Rosję. Ale no już tam. Natomiast, bo zawsze część osób łączy, tak? Problemy gospodarcze niekoniecznie łączą się z upadkiem reżimu. Tak. Mamy reżimy, które tak jak w Korei Północnej, w Wenezueli, tak, czy w Iranie, które trwają pomimo bardzo dużych lub przetrwały, tak, bardzo duże perturbacje gospodarcze. My nie mówimy, że Rosja na pewno przetrwa, natomiast mówienie, że to, że społeczeństwo coraz będzie biedniejsze, to nie oznacza, że ten reżim upadnie. Tak? To są dwie łączne, a nie zawsze łączne rzeczy. Więc pamiętajcie o tym. Natomiast oczywiście im gorzej gospodarczo, tym szansa na to się zwiększa niż zmniejsza, no bo to jest jak gdyby oczywiste. Słuchajcie, a skoro jesteśmy przy problemach, my zapowiadaliśmy, Mateusz sprawdził, chyba pierwszy materiał puściliśmy miesiąc temu ponad, tak, że jak się pojawiły te pierwsze ataki dronowe, ukraińskie, zapowiadałem, że jeżeli to się utrzyma, to mogą się pojawić problemy. I trochę się utrzymało i można powiedzieć, że Ukraińcy osiągnęli pierwszy sukces, bo rząd w obawie przed wzrostem cen paliw i niedoborami na rynku krajowym wprowadził zakaz eksportu. Powinniśmy mieć teraz takie, wiesz, takie dmuchane jak na Sylwestra są takie, czy na urodzinie takie. A to ja mam, proszę bardzo. Nie spodziewałem się tego. Słuchajcie, jak to wygląda? No wygląda tak, że mamy w tym momencie tymczasowy zakaz eksportu związany z sezonowym wzrostem popytu od 1 marca, zgodnie z propozycją popieraną przez premiera Michaiła Miszustina. Dodatkowo wprowadzono podwyższenie standardu sprzedaży oleju napędowego na giełdzie, czyli firmy muszą na lokalny rynek więcej wysyłać, a mniej na eksport, tak to mniej więcej trzeba czytać.
Premier Michał Mishustin zatwierdził zakaz eksportu benzyny na 6 miesięcy. Słuchajcie, bardzo długo. Ciekawe, czy wytrzymają. Ja krótko powiem, jakie są tutaj zagrożenia. Natomiast tak, od 1 marca 2024 przez 6 miesięcy mamy tą decyzję już potwierdzoną. Tymczasowy zakaz eksportu nie będzie dotyczył wolumenów wcześniej uzgodnionych, ale nowych prawdopodobnie tak, i to jest nowość, do Mongolii, Uzbekistanu, Abchazji, Osetii i krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wicepremier Aleksander Nowak zwrócił się wcześniej do premiera z propozycją wprowadzenia takiego zakazu. W piśmie 21 lutego zauważył, że wkrótce na krajowym rynku rozpocznie się sezon wzmożonego zapotrzebowania na paliwa, co wiąże się z okresem wiosennych prac polowych, planowanych remontów w rafineriach, a także wakacji. Co prawda nie wiem jakich wakacji, ale tak napisał. No i premier łaskawie się zgodził, żeby tutaj doli rolników, żeby myślisz, że oni tak na diesla, tak wiesz, to takie wiesz, też takie. Ale myślisz, że on tak siedział jak w Ojcu Chrzestnym i mówi, dobra. No dobrze. Nie, słuchajcie, tak poważnie mówiliśmy w lupie gospodarczej z Markiem Meissnerem, chyba najszersze takie omówienie tego tematu. Problem pojawił się, 9 obiektów rafineryjnych zostało uszkodzonych, remonty, tak jak mówiłem, będą trwały w marcu, a mamy zapowiedzi, że prawdopodobnie przeciągną się na kwiecień. Mówiłem, że problemy zaczną się na wiosnę i że prawdopodobnie rząd zdecyduje się na zakaz. I dlaczego się decyduje na zakaz? To jest złe rozwiązanie oczywiście, natomiast Rosjanie, jak to często, lubią złe rozwiązania, dlatego żeby nie było braków na rynku krajowym i wzrostu cen, bo wybory są, nie? Wybory są, no to głupio by było tak przed wyborami, ktoś jedzie na stację, a oni mówią kartka, nie ma benzyny, nie? Bo się pojawią braki. Mówiłem, że tylko 5% ubytku w produkcji spowoduje, zachwieje rynkiem tym krajowym, jeżeli się nie zakaże eksportu. No i oczywiście teraz się mówi, że te rafinerie prawdopodobnie ubytek będzie przekraczał 10%, w związku z tym ten zakaz eksportu, żeby ratować rynek krajowy, jest wskazany, ale są tego minusy. Rosja zarabia, pamiętajcie, stacją benzynową, zarabia na sprzedaży ropy naftowej i paliw, benzyny w tym. No teraz nie będzie przez 6 miesięcy, no może skrócą, tak, no ale przez kilka miesięcy, tak myślę, że z 2 to przynajmniej, no nie będą mogli zarabiać na sprzedaży benzyny, a olej napędowy będą w mniejszej ilości. Czy to oznacza, że na naszych stacjach będą wyższe ceny? No niekoniecznie, to zależy od tej całej sytuacji na rynku. Raczej może być odwrotnie, bo w związku z tym, że rafinerie nie będą mogły sprzedawać tej benzyny, no to będą mniej rafinować, bo skoro nie można, a na rynku krajowym jest mało i może być efekt jeszcze taki bardzo dziwny, ponieważ na rynku krajowym jest mało benzyny i jest tania, bo trzeba dopłacać do tej benzyny, co prawda jest ten tłumik paliwowy już przywrócony, no ale bardziej się opłacało wysyłać na eksport, no to na rynek krajowy się teraz tak przestaje i ogólnie przestaje się opłacać rafinować, a co się zaczyna bardziej opłacać? Sprzedawać surową ropę, czyli Rosjanie będą chcieli dogadać się znowuż z Arabią Saudyjską, tę firmę, albo nie dogadać się i po prostu będą chcieli sprzedawać więcej surowej ropy, co może... Zobacz, jak się zbiegło z tymi wszystkimi sankcjami i ograniczeniami na transport ropy surowej. No właśnie niedobry taki moment, żeby sprzedawać więcej surowej ropy, bo nie mają też takich możliwości, jeżeli chodzi o tankowce, ale będą próbować. Na pewno też pojawi się szary rynek jeszcze bardziej, bo jak będzie ten zakaz benzyny, no to oczywiście zdolni młodzi przestępcy i biznesmeni rosyjscy będą tą benzynę wywozić za granicę cysternami innymi. Woda mineralna, nie? Tak, no, woda, tak. tak. Coś innego. Dużo ma minerałów. Tak, no bo będzie duża różnica, będzie to bardzo, bardzo opłacalne, myślę, że tak jak wywóz jakichś nielegalnych substancji czy wwóz, a więc tam złoto się będzie wywozić, ropę, benzynę z tej Rosji i tak dalej. No tu musimy się liczyć z takiego typu rzeczami, dlatego no ja nie pochwalałem tego zakazu, no ale mówiłem, że i tak wprowadzą. No Ty nie pochwalałeś, mówisz... Bo wybory.
Michał, to zły pomysł. Zły. O, Pawle. Ale ostatnio podobno Putin słucha, znaczy internetu, a więc może nas słucha, a Mhm. więc ja mam taką propozycję, tam zmienić tą szefową banku centralnego, mówiłem, to jest zła. Mogę jeszcze coś podpowiedzieć panu Władimirowi. Piszcie, co Ale- mam podpowiedzieć, to Ale podpowiem. tam już nie dostaniesz za to kasy, sztabkę złota ewentualnie, bo waluty to nie ma za bardzo, żeby ci No jakieś zapłacić. może jeszcze juany gdzieś wyskrobią, nie wiem, zobaczymy. Dobra, przechodzimy dalej. Słuchajcie, upadek systemu płatniczego Kiwi, wracamy do tego. Mamy informację, ile tej kasy ponoć zniknęło, około 4 miliardów rubli. Ale to z depozytów, z portfeli cyfrowych. Z depozytów, tak. Upadek systemu. Agencja Ubezpieczeń Depozytów, która będzie musiała spłacić deponentów Kiwi Banku, tak podała. Według nich w sumie w portfelach obywateli utknęło 4 miliardy rubli. Terminale płatnicze, konta osobiste i inna infrastruktura przestały działać natychmiast po cofnięciu bankowi licencji. Odsyłamy do odcinka, zrobiliśmy cały odcinek o tym, więc te szczegóły będziecie mogli sobie posłuchać. System obejmował 1,3 całkowicie anonimowych portfeli, ale większość znajdujących się w nich środków szacuje się na zaledwie 277 milionów rubli, czyli dosyć mała kwota. Ta agencja nie planuje płacić ubezpieczenia państwowego właścicielom portfeli w taki sam sposób, jak depozyty się w bankach płaci. Podali w poniedziałek, że właściciele tych portfeli będą musieli dołączyć do kolejki wierzycieli, zbierając dokumenty potwierdzające. Właściciele portfeli będą musieli podać imię, nazwisko, datę urodzenia, dane z dokumentu tożsamości, adres pocztowy, adres telefoniczny, e-mail. Kurczę, powiem ci wszystkie dane do wysłania tego biletu do wojska. Szczegóły płatności pożyczkodawcy, numer portfela i kwotę środków. Więc musisz podać. No chyba mówiłem ci, dokładnie- że a i teraz to jak nie masz, to jak podasz? No tak, tak. Do No jak wniosku nie masz? należy dołączyć zaświadczenie od operatora komórkowego potwierdzające, że numer, na który zarejestrowany portfel należy do wierzyciela i ustawić się w 100-tysięcznej kolejce za oczywiście ichniejszą skarbówką i rządem, więc powodzenia. Myślę, że większość powie, a już dobra, Tak, trzeba ale podać dane. Ja dodam, bo tak, temat troszeczkę badałem i pojawiło się też trochę informacji. Po pierwsze, firma, która kupiła Kiwi od tej cypryjskiej, rosyjskiej, to był były dyrektor zarządu, który teraz siedzi w Hongkongu i razem z chińskim kapitałem tutaj kupili. I teraz okazuje się, że jest duża szansa, ponieważ w trakcie, bo tam transakcja była na koniec stycznia, ale to jak gdyby było trwałe i tam było zapisane, że oni jak gdyby pozyskują ten Kiwi Bank, natomiast no bez licencji, no tu grozi anulowanie w ogóle transakcji. I tak prawdopodobnie się stanie. No i firma będzie znowuż do kupienia przez kogoś. Widać, że w ten sposób. Tak jak przewidzieliśmy, że kupił to nie właściciel, tak, że to miał towarzysz. Komuś się, czy że tam chiński był kapitał, no nie wiem, no Chińczycy to niby przyjaciele, czy też może podobno jakiś też szemrany ten kapitał, no różne tu są takie dywagacje. Ja akurat nie sprawdzałem tak dokładnie tego funduszu, jakie on tam ma powiązania, natomiast no prawdopodobnie wszystko wskazuje, że o to chodzi, bo też się podaje, że jeżeli chodzi o kondycję finansową, to kondycja firmy była doskonała, tak? Tam nie było żadnych zaległości, żadnych opóźnień, no nic się nie działo, no i do momentu sprzedaży no firma miała się świetnie, no a teraz przestała się mieć świetnie. Przestała prawie istnieć, więc... No tak, no ale wiesz, no jak ci blokujesz system płatniczy, zabierasz serwery, no to... Ale czujesz, ten co kupił, tak wiesz, loguje się i mówi, ej, co jest? Nie działa. Tak, przy okazji ostatnio są problemy z YouTube'em, my jako twórcy mamy, wielu twórców się skarży, być może są jakieś ataki hakerskie rosyjskie w obrębie Europy, nie wiemy tego, natomiast jeżeli macie też jakieś problemy, mieliście w ostatnich dniach,
to piszcie w komentarzach, bo być może jest problem szerszy. Z tego co widzimy, tam dotyczy to na pewno Europy, tak, bo ze Stanów jest w porządku. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do tytułowej informacji, która ucieszyła pewnie wielu widzów. Szwecja w NATO. Więc tutaj już chyba oficjalnie ostatni kraj, który zapierał się, że nie będzie ostatnim, był ostatnim, który zatwierdził wniosek Szwecji o przystąpienie do sojuszu. Mówimy oczywiście o Węgrzech, które na posiedzeniu parlamentu zagłosowały za przystąpieniem Szwecji do NATO. No i tutaj jest wypowiedź oczywiście Szwedów, którzy są bardzo zadowoleni z tego. Szwecja jest gotowa wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo euroatlantyckie, napisał tutaj premier szwedzki. No i informacja, że w sumie, zobaczcie, Turcy blokowali, potem Węgrzy blokowali, wszystkie te blokady Amerykanom udało się przełamać. W przypadku Turcji ta cena chyba była sporo wyższa, bo tych myśliwców musieli Amerykanie, to swoje, to i tak dobrze. Natomiast w przypadku Szwecji to Szwedzi musieli zaproponować, ponieważ Węgrzy, pech albo szczęście takie było, że używają szwedzkich myśliwców. No i od pół roku te szwedzkie myśliwce nie miały serwisu, teraz będą miały serwis, no i dodatkowo się pojawią 4 nowe myśliwce Gripeny. No i wydaje mi się, że ta cena taka niska. Tak, nie wejdziecie, damy ci 4 samoloty. I Amerykanie was nie zbanują, tak? No bo to też wiesz, Amerykanie zagrozili ruch bezwizowy wycofany, sankcje jeszcze jakieś wtórne na firmy, bo tam wchodziły też informacje o sankcjach wtórnych, że zostaną wpisani na tą listę amerykańską, co dla rynków finansowych byłoby takim, można powiedzieć, szokiem, no bo kraj z Unii Europejskiej wpisany, no i tam kilka firm ważnych. No nie wyglądałoby to dobrze, a to groziło Węgrom, no i tutaj jak widać szantaż też działa w obie strony, tak, jak Węgrzy szantażują, ale też jak widać też można ich zaszantażować i to się mniej więcej odbyło. Tak, my się na pewno cieszymy, że tak się skończyło, bo to trwało długo. Mam nadzieję, że już wkrótce koniec drugiej telenoweli, czyli środki finansowe z USA na wsparcie Ukrainy też się zakończą pozytywnie. No i wtedy będą Rosjanie mieli kiepski ten rok 2024, bo od samego początku coś im nie idzie. Tak, natomiast Węgrzy tego roku nie mogą zaliczyć do udanych. Tutaj też grozi rozłam, jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, tak, no bo widzimy, że Polska, Czechy zupełnie w inną stronę podążają niż Węgry i Słowacja. No i oczywiście kością niezgody jest dużo moim zdaniem, ale tą główną jest stosunek do Putina. Tu jednak Orban cały czas próbuje być wierny, ale są też granice, tak, pewnych rzeczy też nie jest w stanie. Tak, nie jest w stanie się sprzeciwstawić największym krajom świata, właściwie najsilniejszym, jeżeli one wszystkie chcą na nim coś wymóc. Przejdźmy do końcowej wiadomości. Może zanim ją podam, to podam wam drugi człon hasła, pluszowy. I wtedy mamy właściwie zestaw, więc kto chce kubek, patrz, nie podaliśmy maila. To podamy w opisie i podamy. Nie, ja już wrzuciłem. Tylko teraz tekst trzeba bitkę niestety wyrzucić, jakbyś mógł, i będzie proszę podany mail. Bardzo. Tu macie maila, a ja przechodzę do ostatniego materiału, czyli Rosjanie świętują te wszystkie sukcesy, pijąc alkohol. Ustanowili rekord spożycia alkoholu. Oficjalny, nieoficjalne to biją już od dłuższego czasu. Sprzedaż mocnych napojów alkoholowych wzrosła do 7,2 litra na mieszkańca rocznie
i osiągnęła maksimum w ciągu ostatnich 7 lat. Z tego co pamiętam, to mniej więcej wtedy Putin zaczął żądać i dekretować zaprzestania picia i statystyki zaczęły spadać. Sprzedaż mocnych alkoholi w sklepach i placówkach gastronomicznych wzrosły o 3,6% w ujęciu fizycznym w porównaniu do roku poprzedniego, z 7 do 7,2 litra na mieszkańca Rosji, czyli każdy mieszkaniec Rosji wypił w zeszłym roku dodatkową małpkę. Według danych do mocnych alkoholi zaliczały się wódki, koniaki, likiery, wina musujące i inne napoje o zawartości alkoholu powyżej 25%. Dane dotyczą wielkości sprzedaży detalicznej. Najpopularniejszym napojem alkoholowym pozostaje piwo, którego sprzedaż wynosi 3,5 razy więcej niż wszystkich pozostałych alkoholi. Sprzedaż piwa również osiągnęła najwyższy poziom od 7 lat, bo piwo jest w osobnej klasyfikacji. I tradycyjnie najwięcej mocnych alkoholi spożywa się w regionach o surowym klimacie, natomiast w republikach kaukaskich spożycie alkoholu ogranicza się do minimum. No i myślę, że to wystarczy. Aha, przepraszam, jest jeszcze złota myśl. A nie koniec, bo ja mam tutaj komentarz. Ja jeszcze mam złotą myśl. A to jak masz, to Tymczasem powiedz. jesienią ubiegłego roku szef Ministerstwa Zdrowia Michał Muraszko ogłosił zwycięstwo nad alkoholową hulanką w Rosji. Mimo że Rosstat podał w zeszłym roku, że zaczęło rosnąć zdiagnozowanie uzależnienia od alkoholu, łącznie zidentyfikowano prawie 55 000 takich pacjentów. Wśród nich prawie 13 cierpi na psychozę alkoholową, czyli halucynacje, zaburzenia snu i inne objawy. Ja tu się obawiam, czy ten pan Michał, minister zdrowia, nie cierpi właśnie na jakieś halucynacje. Według niego znaczne wysiłki władz doprowadziły do powstania mody na zdrowy typ życia i sukces społeczny. Paweł, nie wiem, czy wiedziałeś, to tak informacyjnie. No, tak informacyjnie, to jest ten pan, co zasłynął tym powiedzeniem, że jeżeli chodzi o pompy insulinowe, paski i w ogóle te produkty dla diabetyków, to nie ma problemów. Potem się dowiedział, że no w sumie nie ma problemów, bo żaden przetarg nie został ogłoszony. No to w związku z tym nie ma problemów, tak? No jak nie ma przetargu, to nie ma problemów, bo nie są dostarczane te produkty. I nie są opłacane przez ministerstwo, natomiast problem, ja podam tylko taką jedną liczbę. 1/4 wszystkich osób przyjmowanych do szpitali ma problemy jak gdyby ze spożyciem, czyli różnego rodzaju te choroby, z którymi oni są przyjmowani, w części, bo może nie zawsze, tak w 100%, ale takie są statystyki i tu zaczynają Rosjanie doganiać lata 90. Czyli oni się nie, że doganiać inny kraj, tylko nie, w przeszłości. Nie, bo tą oficjalną liczbę musicie przemnożyć razy 2, to mniej więcej wam wyjdzie to spożycie, bo nielegalnego alkoholu jest mniej więcej połowę tyle, co legalnego się spożywa. Okej, czyli same i wzrosty, jeżeli chodzi o kobiety, wielokrotnie mówiliśmy o tym, to jest w tym momencie, nie było tego w tym artykule, natomiast tam mamy największe wzrosty i nawet jeżeli chodzi o te alkohole mocne, co ciekawe, ponieważ pani akurat w tych winach likierowych, takich jakichś wzmacnianych się lubują, niż w czystym takim alkoholu. No i tym bym zakończył. I zapraszamy na 17. I zapraszamy na 17. Dziękujemy. Trzymajcie się. Hej. 31 000. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć. Udało się. Super. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Okej. Jeszcze się nagrywa. Trzymajcie się jeszcze raz. No.
I tak będziemy sobie tutaj rozmawiać i tak Czyli zostaniemy jeszcze z 20 Są minut. tak jak fakty po fakcie. Fakty po żeby- fakcie, tak. Tak, że jeszcze trwa. No I się zobaczymy. nie chcę zakończyć. Mówiliśmy, że YouTube ma awarię, więc Tak, a więc nie, no jest niesamowite, tak? Pół Europy stoi, no tak, jeżeli chodzi o twórców. A więc jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to też może. Jak nie chce, to nie może. Trzymajcie się. Cześć.